Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Kii EV9. Tak, podobno mówi się EV9, a nie EV9 czy też EV9. Jest to drugi model w gamie producenta po modelu EV6, czyli nowej rodziny aut elektrycznych stworzonej od podstaw jako elektryczne, a nie jako konwersja spalinowych aut na elektryczne auta. EV9 jest jednak nieco bardziej wyjątkowa niż EV6, bowiem stylistyka EV9 pokazuje, jak będą wyglądały niemal wszystkie nowe Kia. Teraz na zdjęciu widzicie inne nowe modele, które zadebiutują w przyszłości, czyli EV4, EV5 i jest też tam obecna już na rynku od kilku lat EV6, która nie wiem jak wam, ale mi już tutaj wygląda nieco staro, a przecież samochód miał premierę dość niedawno. W nowej stylistyce naprawdę sporo się dzieje. A pierwsze, co rzuca się w oczy, poza nieco kanciastą sylwetką, to te światła z bardzo oryginalną sygnaturą świetlną. I to zarówno z przodu, jak i z tyłu. Robi to wrażenie. W ogóle to w czarnym kolorze ten przód mi przypomina jakiegoś Cadillaca albo Lincolna przez swoje takie złowrogie, nieco gangsterskie spojrzenie. Na filmie i na zdjęciach to auto wygląda jak taki wielki kloc, ale na żywo jest naprawdę nieźle i auto ma dobre proporcje. Samochód jednak jest naprawdę wielki i jego wymiary to 5 metrów i 1 cm długości, niemal 2 metry szerokości oraz 1,78 m wysokości. Rozstaw osi to 3,1 metra. To jest naprawdę bardzo, bardzo duże auto. Tak duże jak te felgi, bowiem normalnie mamy 19, a w opcji w GT-Line są aż 21 cali. I przyznacie, wzór jest naprawdę fajny i pasuje do bryły auta. I EV9 to jest SUV, czego na pierwszy rzut oka czasami od razu nie widać. EV9 ma prześwit na poziomie 18 cm, czyli wystarczy. I teraz chciałem powiedzieć, że wystarczy, żeby atakować krawężniki przy chodnikach, ale jednak tak nie można robić, bo EV9 waży ponad 2,5 tony, gdzie zgodnie z polskim prawem nie można wjeżdżać na chodnik tak ciężkimi samochodami. I tak, EV9 może mieć napęd na wszystkie koła. To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to klamki, które się wysuwają i przy których zawsze mam problem, bo jak te klamki będą się zachowywać w zimie przy dużych mrozach? W takim razie pora na bagażnik. Z racji tego, że EV9 jest autem, który ma zawsze 3 rzędy siedzeń, to pojemność bagażnika jest zależna od układu. Jak mamy wszystkie fotele rozłożone, to pojemność wynosi od 312 do 333 litrów, a jak złożymy ten trzeci rząd, to przestrzeń zwiększa się do 828 litrów. Można też położyć trzeci i drugi rząd i wtedy mamy jaskinię o powierzchni 2398 litrów. Można spać, zwłaszcza, że podłoga jest idealnie płaska. I jak widzieliście, trzeci rząd jest składany i rozkładany elektrycznie, co niestety chwilę trwa, ale drugi już jest manualny. Z tyłu bagażnika mamy też schowek, gdzie można schować torebkę do bagażnika, jak i inne mniejsze przedmioty. Mamy też 2 haczyki, gniazdo 230, a także i awaryjne dojście do wlewu prądu, gdyby ten z jakiegoś powodu nie chciał się otworzyć elektrycznie. Tak, klapka jest otwierana elektrycznie. Ale to nie koniec bagażników, bo EV9, jak przystało na porządnego elektryka, posiada też kufer z przodu, który ma 90 litrów pojemności dla wersji z napędem na tył oraz 52 litry pojemności dla wersji 4x4. Ja mam wersję z 4x4. I to jest idealne miejsce na kable, które zawsze mamy pod ręką. Ale jak wywalimy te kable, to tam jeszcze pod spodem jest troszeczkę miejsca, na przykład na końcówkę, która pozwoli odpalić dowolny sprzęt elektryczny z 230, bo EV9 taką funkcję posiada. Fajne. Z przodu też jest dostęp do zwykłego akumulatora oraz do płynu do spryskiwaczy. Jest też przycisk do awaryjnego wyjścia z kufra, więc gdyby ktoś was zamknął, to da się stąd uciec. Siadamy więc do tyłu, do trzeciego rzędu. I tutaj są 2 miejsca, gdzie ja przy 186 cm wzrostu się mieszczę. Co prawda kolana mam dość wysoko, ale zarówno na głowę, jak i na nogi mam parę centymetrów wolnej przestrzeni. Oczywiście, żeby mieć przestrzeń na nogi, to muszę przesunąć fotel przede mną. I teraz warto odnotować, że EV9 występuje w 6 lub 7-osobowej odmianie. Jak mamy 7-osobową odmianę, to w drugim rzędzie jest zwykła 3-osobowa kanapa, a 6-osobowa wersja ma 2 oddzielne fotele. I te fotele mogą być różne, bo mogą być takie kapitańskie, z podnóżkiem i w pełni elektryczne, albo mogą być takie magiczne, jak u mnie. Magiczne, bo są w pełni manualne, wygodne i obrotowe. Tak, te fotele są obrotowe i dzięki temu możemy na przykład łatwo wysiąść, bo wręcz wyskakujemy z auta.
Jest też druga opcja, jaką jest możliwość jazdy tyłem do kierunku jazdy, co sprawdzi się idealnie dla dzieci, bo wtedy nie trzeba mieć specjalnego fotelika do jazdy tyłem, tylko można wpiąć każdy zwykły fotelik i po prostu odwrócić fotel. Super pomysł. I tutaj podziękowania dla Mariusza, który mi podpowiedział, do czego właśnie może się przydać ten obracany fotel. Dziękuję. Problem, jaki zauważyłem, jak mamy dwa oddzielne fotele i mamy trzeci rząd położony na płask, to, że rzeczy z bagażnika wpadają nam do kabiny, bo tutaj nie ma przegrody pomiędzy drugim a trzecim rzędem. Przydałaby się jakaś opcjonalna siatka. Z tyłu mamy też oddzielną strefę klimatyzacji z nawiewami w dachu i te nawiewy są też oddzielne dla trzeciego rzędu. Są też złącza, gazetowniki, rolety, czy stąd możemy sterować fotelem pasażera. No jest tutaj bardzo wygodnie, jest bardzo dużo miejsca i fotele są przesuwne i regulowane. Znalazłem tylko jeden minus. Otóż jak mamy opcjonalne okno dachowe, to roletą nie da się sterować z tyłu, tym może sterować tylko kierowca lub pasażer z przodu. Wskakujemy więc naprzód, gdzie jest ciekawostka w postaci tych zagłówków z taką siateczką. I ta siatka pewnie ma powodować, że jest bardziej przewiewna, to raz, a dwa, na przykład z tyłu mamy przez to nieco lepszą widoczność, bo widzimy przez tą siatkę. Co więcej, pod tą siatką zagłówek jest super miękki i naprawdę wygodny. Ba, nawet fotele z przodu mogą mieć dodatkowe, rozkładane podparcie pod nogi, niemal jak podnóżek. Pod względem foteli EV9 bardzo miło mnie zaskoczyła, bo są naprawdę bardzo wygodne. I to zarówno z przodu, jak i te z tyłu. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Tutaj już aż takiej rewolucji nie ma, bo projekt jest zbliżony do innych modeli. Zbliżony, ale i udoskonalony, bo na przykład mamy nową kierownicę oraz dodatkowy ekran od klimatyzacji. I niestety ten ekran jest kompletnie niepotrzebny i bez sensu, bo jest on niewidoczny przez kierowcę, bo zasłania mu go kierownica. Poza tym nie wiem w ogóle po co on jest, bo większość funkcji jest zdublowana pod tymi świetnymi fizycznymi przyciskami. A właśnie, miło, że są fizyczne przyciski od klimy i audio. Tak powinno być zawsze. Pozostałe dwa ekrany to multimedia i zegary cyfrowe. Zegary, które niestety mają trzy bardzo podobne i dość brzydkie motywy i tyle. Poza tym można oczywiście zmienić komputer pokładowy, czy można tu wyświetlić obraz z martwego pola, który pojawi się jak włączymy kierunkowskaz. Swoją drogą, w opcji auto może mieć boczne cyfrowe lusterka. A jak jesteśmy przy cyfrowych lusterkach, to EV9 może mieć jeszcze jeden, kolejny ekran, czyli cyfrowe lusterko na środku. Ma ono naprawdę świetną jakość. Wydaje mi się, że nawet ta jakość jest lepsza niż kamery cofania, co jest dziwne. Sam ekran główny działa dobrze, chociaż parę razy złapał mi lekkie opóźnienie. Na szczęście menu jest dość proste, a ekran super się palcuje. Ale to tak super, co zresztą widać na filmie, jak mocno jest wypalcowany po zaledwie kilku godzinach jazdy. Kia powinna pomyśleć o jakiejś folii, która nie palcuje ekranu. W takim razie pora na materiały. Jest naprawdę dobrze, materiały są miłe w dotyku i tylko czasem coś tam zaskrzypi, ale bardzo lekko. W zasadzie to najbardziej skrzypi ten tunel środkowy. Jak też widzieliście, nie ma piano black, tylko jest piano grey. W ogóle plastiki są takie typowe dla Kia, czyli czasem wyglądają nieco plastikowo, ale są naprawdę przyjemne w dotyku i w odbiorze. To pora na schowki. Teraz chciałem powiedzieć, że zaglądamy pod maskę, ale tam już byliśmy, bo tam jest schowek. Pora więc pogadać o silniku, a nawet i silnikach, bo EV9 występuje w dwóch wariantach mocowo-napędowych. W podstawie mamy EV9 z napędem na tył o mocy 203 koni, a w opcji jest wersja 4x4 o mocy 384 koni. Ja wybrałem wersję 4x4, która ma dwa silniki elektryczne, po jednym na oś i każdy z nich ma 192 konie.
I taki zestaw robi setkę w 5,3 sekundy. I tu warto dodać, że 5,3 sekundy jest w wyposażeniu GT Line, która ma tą samą moc, ale ma też o 100 Nm większy moment, który wynosi 700, a nie 600 Nm jak w innym wyposażeniu. W innym wyposażeniu jest przez to 6 sekund do setki. Pora więc to sprawdzić. Wynik to dokładne 5,3 sekundy, czyli właśnie tyle, ile podaje producent. I co ważne, nie ma tu procedury startu, my nie pompujemy z hamulca, nie trzeba nawet wyłączać trakcji. Po prostu wklepujemy gaz na maksa i już. Bez trakcji i z trakcją czas jest dokładnie taki sam. Inny za to czas jest w trybie Eco, bowiem on rozłącza całkowicie przedni silnik i wtedy jedziemy tylko na tylnym, który ma 192 konie. I wtedy przyspieszenie wygląda tak. Wynik to 10,6 sekundy. I w trybie Eco silnik przedni nigdy się nie załączy, co uważam jednak za małą wadę. Bowiem w trasie, w sytuacji takiej podbramkowej, wolałbym jednak, żeby podczas kickdownu dołączył się przedni silnik i pomógł nam szybko wyprzedzać czy coś tam ominąć. Ale tak niestety nie jest, a ten tryb jest znacznie wolniejszy, co zresztą widać przy elastyczności. Jak widzieliście, reakcja jest świetna, ale w Eco auto jest znacznie wolniejsze. Wolniejsze i wcale nie ekonomiczniejsze. No i dochodzimy chyba do jednej z dwóch dużych wad tego auta, czyli spalanie, czy tam zużycie prądu. Otóż EV9 ma dużą baterię o pojemności netto, czyli użytkowej, na poziomie 99,8 kWh, czyli można smało powiedzieć, że ma ona 100 kWh. Niestety, ale nieważne czy w Eco, czy w Normal, auto dużo zużywało. W mieście nie potrafiłem zejść poniżej 24-25 kWh, a na trasie było jeszcze gorzej. Żeby zrobić wynik na poziomie 25 kWh, trzeba jechać maksymalnie 110 km na godzinę. Przy 120 jest już ponad 30, a przy 140 ponad 35 kWh. Czyli auto zrobi 300 km zasięgu, ale tylko jadąc prędkościami 120, no może 125 km na godzinę. Przy 140 trzeba się ładować co 250 km, czyli na autostradzie za jakąś godzinę i niecałe 40 minut. Słabo. W mieście powinno nam to starczyć na jakieś 400 km zasięgu. I tutaj też dodam, że jeździłem w niemal idealnych warunkach, bo było około 15 stopni, a jak wiemy, przy niższych temperaturach elektryki palą więcej. Maksymalna moc, jaką możemy ładować EV9, to 210 kW. I a propos zasięgu, to ciekawe, jak producent go liczy, bo na przykład średnie zużycie mojej wersji w trybie mieszanym to ma być 22,8 kWh, a znowu zasięg średni, też w trybie mieszanym, to 505 km. Z tym, że skoro bateria ma 99,8 kWh, to jak podzielimy tą wartość przez 22,8, to nam wychodzi 438 km zasięgu. Coś ta matematyka mi się nie zgadza, no chyba, że zasięg liczony jest jeszcze inaczej, a ja jestem ignorantem. Tak czy inaczej EV9 zużywa sporo. Aha, i wracając jeszcze do rozpinania przedniego silnika, to w trybie Normal też się rozpinam przy spokojnej jeździe, a dopiero mocniejsze wciśnięcie gazu budzi ten przedni silnik. Czyli nie ma co jeździć w Eco, Normal jest idealne. Idealne jest też zawieszenie. No dobra, nie jest idealne, ale jest bardzo dobre. Auto nie ma pneumatyki, jest super ciężkie, bo tak jak mówiłem waży 2,5 tony, więc ustawienie zawieszenia konwencjonalnego no nie jest takie proste. Jednak tu się udało i auto jest bardzo komfortowe, dobrze się prowadzi, a jedyny problem jaki zauważyłem jest przy poprzecznych nierównościach, bo wtedy cała buda no wpada w takie lekkie wibracje. Nie jest to uciążliwe i naprawdę ogólne odczucia są bardzo dobre. Tak samo jak i układ kierowniczy i przede wszystkim wyciszenie. Jeździłem tym autem zarówno z przodu, jak i z tyłu i to przy wyższych prędkościach i jest naprawdę bardzo cicho. To jest duży plus. Minus to światła. To znaczy sam strumień światła, jego barwa i długość, na jakiej świecą w nocy jest świetna, ale nie są to reflektory skrętne, a w tych pieniądzach to już powinny takie być. Jeździłem autem w górach w nocy i jak były serpentyny z zakrętami niemal 180 stopni, to naprawdę nie widziałem, gdzie skręcam. To mi mocno przeszkadzało. I zanim jeszcze ocenię, to EV9 może mieć hak i można pociągnąć przyczepę o masie do 2,5 tony. Aż się boję pomyśleć, jaki jest zasięg takiego zestawu w trasie z EV9 i przyczepą o masie 2,5 tony.
W takim razie pora na cennik. Podstawowa Kia EV9 z napędem na tył o mocy 203 koni kosztuje 324 tysiące złotych, a odmiana z 4x4 o mocy 384 koni kosztuje 344 tysiące złotych. Czyli dopłata jest na poziomie 20 tysięcy złotych, a mamy auto niemal 2 razy mocniejsze i dużo szybsze, bo RWD robi setkę w 9,4 sekundy, a all-wheel drive, czyli 4x4 w 6 sekund. Moja odmiana, czyli GT Line, która robi setkę w 5,3 sekundy, bo ma więcej niuta, kosztuje w podstawie 369 tysięcy złotych, a mój egzemplarz, czyli dokładnie ten, którego testuję, wyceniony jest na 386 tysięcy złotych. W zasadzie to wersja GT Line ma niemal wszystko, co się da, a moja już miała wszystko. No i teraz możecie śmiało powiedzieć, że jest bardzo drogo, dopóki nie popatrzymy na konkurencję. A konkurencja, która mi przychodzi do głowy, to jest Tesla Model X, Volvo EX90 oraz Maxus Mifa 9. Tesla kosztuje minimum 523 tysiące złotych za wersję 6-osobową, ale jest znacznie szybsza, bo robi setkę w 3,9 sekundy. Dalej jest Volvo, które jest wycenione na 420 tysięcy złotych za wersję 6-osobową, a Mifa kosztuje 357 tysięcy złotych też za odmianę 6-osobową. W zasadzie to Mifa nie jest SUV-em, tylko minivanem, plus jest autem z Chin, który nie ma jeszcze sieci salonów czy serwisów, więc ciężko w ogóle porównać z EV9, ale chciałem tylko pokazać, że nawet takie auto, które wydawać by się mogło, że z racji swojego pochodzenia powinno być dużo tańsze, wcale nie jest. Ba, jest droższe. Bo Tesla jest o 160 tysięcy złotych droższa, Volvo o 100 tysięcy złotych, a Mifa o 30 tysięcy złotych. Jak popatrzymy na EV9 przez pryzmat cen innych elektryków, to jest dobrze wyceniony. W zasadzie, nawet przez pryzmat aut spalinowych, to ta cena jest niezła, bo trzeba pamiętać, że to nie jest konkurent klasy Sorento. Sorento w podstawie kosztuje 250 tysięcy złotych, ale jest o 20 cm krótsze, więc to jest inny segment. EV9 wielkościowo ma ponad 5 metrów i konkurencja, to jedyne co mi przychodzi do głowy na naszym rynku, to Ford Explorer, a Explorer kosztuje 424 tysiące złotych, czyli 100 tysięcy złotych więcej niż EV9. Inne 5-metrowe SUV-y, które mają 3 rzędy siedzeń, są już w klasie premium i również są droższe, jak chociażby Volvo XC90, które obecnie startuje od ceny 335 tysięcy złotych. Czyli cennik początkowy EV9 nie jest aż taki zły. Zresztą auto też nie jest takie złe. Kia po raz kolejny udowadnia, że jest bardzo, ale to bardzo ważnym graczem na rynku motoryzacyjnym i robi to w taki sposób, że inni mogą się pomału uczyć. Zwłaszcza jeśli chodzi o cenę, do tego, co w tej cenie dostajemy. A dostajemy naprawdę duże, komfortowe, praktyczne auto z licznymi przemyślanymi rozwiązaniami i z niezłymi osiągami. W zasadzie jedyny problem, jaki miałem z tym autem, to zużycie prądu, które jest naprawdę duże. No i sam problem, że jest to auto elektryczne, czyli wymaga częstego zatrzymywania się w trasie i ciągłego planowania. A to w takim dużym, rodzinnym aucie, które wydaje się idealne na wycieczki, nie jest wcale fajne. Pomyślcie, jakie by to było fantastyczne auto z jakimś dieslem czy mocniejszym benzyniakiem. Cześć!